Siema, tu Wahacz. Jeśli ktoś poszukuje możliwie małego i spalinowego crossovera od Mazdy, to swoją uwagę powinien skierować na CX-30. Model ten debiutował 5 lat temu, w 2023 roku przeszedł lifting. Sprawdźmy, czy warto się nim aktualnie zainteresować na przykładzie egzemplarza z najmocniejszą benzyną Skyactiv X. Dodatkowo jest on w jednej z bogatszych odmian wyposażeniowych Exclusive Line, do której jeszcze dodana została większość opcjonalnych pakietów, zatem możemy mówić w przypadku prezentowanego egzemplarza jak o tworze pokazującym, czym CX-30 może być w swoim najlepszym wcieleniu. No, w kwestiach stylistycznych może prawie najlepszym, ponieważ Mazda oferuje też odmiany Homura i Nagisa, które wprowadzają lekkie zmiany i przyciemniają niektóre elementy, np. na trapie chłodnicy, przy zachowaniu podobnie bogatego wyposażenia funkcjonalnego jak w Exclusive Line. Osobiście to przyciemnienie bardziej mi się podoba, może też dlatego, że CX-30 są z nim rzadziej widywane na naszych drogach niż ze srebrnymi wstawkami jak w egzemplarzu, który dostałem. A testowany model na ulicy spotkać można całkiem często, bo nie jest tylko on już w sprzedaży długo, ale również cieszy się sporą popularnością wśród klientów. Na przykład w 2023 roku był drugą po CX-5 najchętniej kupowaną propozycją Mazdy w Polsce. Wciąż jednak CX-30 broni się według mnie swoim wyglądem, bo chociaż ogólnie za sprawą dosyć delikatnej, jeśli chodzi o przetłoczenia bryły, nie jest to auto jakieś ostentacyjne, to z wyrazistym przodem i różnymi fajnymi detalami wciąż wygląda dobrze i pomijając już fakt, że CX-30 zdążyło się już na ulicach opatrzeć, to ja nie widzę po nim oznak starzenia się. We wnętrzu CX-30 spotkać można typowe, dosyć minimalistyczne i eleganckie podejście cechujące Mazdy, ale w testowanym modelu linie na desce rozdzielczej mają moim zdaniem trochę więcej finezji niż w reszcie gamy, przez co całość wypada trochę też lepiej niż w innych modelach tego producenta. Całość dobrze prezentuje się zwłaszcza z jasnymi elementami kolorystycznymi, które jednak nie są tanie, bo pakiet kosztuje 10 000 złotych. Dostaje się w jego ramach, poza jasnymi skórami, też podgrzewanie kierownicy i wycieraczek oraz elektrykę fotela kierowcy wraz z pamięcią. Poza fotelami jakość wykonania wnętrza testowanego modelu też nie zawodzi. W górnych częściach deski rozdzielczej oraz drzwi mamy obszycie. Skórę spotkać można też na podłokietnikach, które mają bardzo dużo miękkiego wypełnienia. W niższych częściach kokpitu są już zwykłe plastiki, które nie wyglądają wcale tak źle, no i też są w takich miejscach, że w ogóle właściwie się nie zwraca na nie uwagi. Na tunelu środkowym nie podoba mi się ten połyskujący materiał. To nie jest taka zwykła fortepianowa czerń, pod nim jest taki lekki wzorek, no ale wciąż się błyszczy i łapie różne zarysowania, też jest już zmatowiony trochę ten element w egzemplarzu testowym. Nie prezentuje się to dobrze. W innych miejscach takie drobniejsze elementy są bardzo dobrze wykonane, przyjemnie te pokrętła sobie klikają, spasowanie jest wzorowe, więc jakościowo może nie ma tutaj takich bardzo efektownych pod kątem projektu kształtów czy łączeń materiałowych, ale biorąc pod uwagę po prostu zastosowane materiały, to jest naprawdę dobrze. Doposażenie w niemal wszystko, co się dało, a także umieszczenie pod maską topowego układu napędowego przełożyło się na cenę egzemplarza testowego wynoszącą około 190 000 złotych, podczas gdy cena tego modelu startuje od okolic 120 000. Przez niemal wszystko, co się da, mam tu na myśli poza skórami w kabinie również pakiety z kamerami 360 stopni oraz monitoringiem ruchu poprzecznego, czy też zawierający matrycowe światło LED, elektrykę klapy bagażnika i trochę innych, mniejszych elementów, i na liście wyposażenia brakowało jedynie szyber dachu. Z kolei topowy układ napędowy to 2-litrowa benzyna Skyactiv X, czyli twór, w przypadku którego Mazda chwali się połączeniem zalet benzyny i diesla, o czym opowiem więcej niedługo. Na razie powiem, że silnik ten połączony może być z manualem albo automatyczną skrzynią biegów, a także można wybierać pomiędzy napędem na przód i na obie osie, więc Mazda daje tutaj pełną dowolność i jest to godne pochwały podejście. Taki sam wybór oferuje słabsza benzyna Skyactiv G 150 koni mechanicznych i nawet do najsłabszego wariantu mającego 122 konie mechaniczne można wziąć automat. Tam tylko brakuje napędu na 4 koła, co jest w sumie zrozumiałe. Wszystkie warianty, o których mówiłem, opierają się o wolnossące benzyny mające 2 litry pojemności, co czyni ofertę Mazdy w dzisiejszych czasach unikatową i jeśli ktoś poszukuje jednostek tego typu, bez downsizingu i turbo, to jest wręcz na Mazdę skazany.
Decydując się na słabsze jednostki albo wariant Skyactiv X bez 4x4 czy automatu, można liczyć na znacznie niższą cenę zakupu, ale też wyposażeniem można ją zbić. Mazda wyjściowo oferuje już rozsądne wyposażenie w wersji Primeline, bo dostaje się tam chociażby światło LED, wyświetlacz head-up, dostęp bezkluczykowy, aluminiowe felgi 16 cali czy fabryczną nawigację i chociaż oczywiście brakuje sporo rzeczy względem egzemplarza testowego, to jest to już w pełni moim zdaniem używalne auto, bez jakichś dokuczających braków, przy czym Mazda nie oferuje też do Primeline możliwości zamawiania dodatkowych rzeczy i umożliwia to dopiero od Exclusive Line. Chcąc mieć jednak taką bazową CX-30, ale z benzyną 122 konie połączoną z automatem, wydać trzeba rozsądniejsze 127 tysięcy złotych albo 1640 zł netto miesięcznie w leasingu operacyjnym i taką ofertę przygotował partner Wahacz TV i firma Carlis Polska. Rata możliwa jest przy 20% wpłacie własnej, 4-letnim okresie leasingu i wykupie końcowym 30%, a wpisując w wagach do zamówienia na stronie kod Wahacz Free można też uzyskać darmowe podstawienie wybranego auta pod wskazany adres. Link do oferty na CX-30 i kod do skopiowania znaleźć można w opisie filmu. Jednostka 2.0 Skyactiv X komunikowana jest przez Mazdę jako ich przełomowy silnik łączący zalety benzyny i diesla. Z tej pierwszej brać ma większą moc, niższą temperaturę pracy i wyższą czystość gazów wydechowych, a z drugiego niższe zużycie paliwa, wyższy moment obrotowy oraz lepszą dynamikę na niskich obrotach. Z jednostką tą mam styczność po raz drugi, wcześniej testowałem ją w Mazdzie 3 i przyznam, że znowu aż takich rewolucyjnych doznań nie miałem, co nie zmienia faktu, że Skyactiv X to solidny silnik. Cechuje go chociażby bardzo dobra kultura pracy, bo bez względu na to, z jakich obrotów próbowałem przyspieszać, to nie pojawiały się wibracje czy niezdrowe dźwięki, przy czym jest to bardziej zasługa chyba ogólnie udanych dwulitrowych konstrukcji Mazdy, bo zwykły Skyactiv G też wyróżnia się kulturą pracy. Niskie obroty w Skyactiv X nie dają jednak takiej elastyczności, jaką można spotkać w dieslach i silnik w CX-30 potrzebował optymalnie okolic 2000 obrotów, aby bardziej ochoczo zacząć przyspieszać. W tym przypadku warto jednak podkreślić słowo okolice, bo wolnosąca benzyna w Mazdzie nie ma konkretnego punktu, gdzie dostaje kopa jak jednostki turbo konkurencji. Tutaj wszystko odbywa się płynniej, a wkręcanie silnika pod czerwone pole ma więcej sensu, bo faktycznie wtedy można wycisnąć z niego więcej, bo maksymalny moment obrotowy 240 Nm dostępny jest od 4000 obrotów na minutę. Skrzynia w trybie normalnym jest zestrojona dosyć neutralnie, jeśli chodzi o dobór obrotów, bo generalnie stara się je trzymać dosyć nisko, ale też dosyć łatwo można wciskaniem gazu wymusić na niej redukcję. Na niższych biegach nie jest to aż tak potrzebne, bo przy miejskich prędkościach auto zapewnia zazwyczaj wystarczającą elastyczność nawet poniżej tych 2000 obrotów, a gdy jedzie się w trasie, to skrzynia przez obecność 6 biegów przy 90 km na godzinę trzyma 2000 obrotów, a przy 120 km na godzinę jest to 2500 obrotów, zatem już rozsądne dla dwulitrowej benzyny wartości, a gdy chce się mocniej przyspieszyć, to tak jak mówiłem, zrzucenie jednego czy dwóch biegów nie jest trudne. W trybie sportowym obroty się zwiększają, a reakcja na gaz wyostrza i przełożyć to się może na chociażby takie przyspieszenie od 0 do setki. Oraz takie od 90 do 140 km na godzinę. Osiągi CX-30 ze Skyactiv X są według mnie ok, ale w gronie silników z turbo da się znaleźć odczuwalnie żwawsze benzyny z mocą w okolicach 200 koni, zatem ocena dynamiki testowanego modelu zależy od oczekiwań. To znaczy, jeśli ktoś chce mieć właśnie możliwie zrywne auto tego typu, to może być rozczarowany, a jeśli ktoś preferuje bardziej płynną charakterystykę przyspieszania i doceni niewysiloną aż tak wolnosącą jednostkę, to Skyactiv X bez problemów poradzi sobie w różnych warunkach, bo mnie, aby normalnie podróżować zgodnie z przepisami, dynamiki nie brakowało. Ewentualnie tylko polecałbym pomyśleć nad wariantem z manualem, bo Mazda tworzy wyjątkowo dobre skrzynie tego typu, z których korzystanie daje masę frajdy, a własnoręczne dobieranie obrotów może pozytywnie wpłynąć na wrażenia związane z osiągami.
Jeśli ktoś jednak nie chce zajmować się zmianą biegów, to 6-stopniowy automat w CX-30 jest przez większość czasu zupełnie niewidoczny. To znaczy biegi zmienia może nie bardzo, ale odpowiednio szybko jak na crossovera bez sportowych aspiracji. Też robi to płynnie i bardzo rzadko zdarzały się momenty, kiedy czułem lekki przestój, gdy pracował. Dodając do tego nietrzymanie się przesadnie u silnie niskich obrotów, to jest to po prostu udana konstrukcja. Zdecydowanie się na automat wraz z napędem na 4 koła, jak w aucie testowym, może z kolei negatywnie wpłynąć na zużycie paliwa. Nie testowałem CX-30 z innymi silnikami, więc nie powiem na 100%, bo nie mam porównania, ale egzemplarz, który dostałem w Warszawie, zużywał mi średnio 8 litrów na 100 km. Gdy jechałem na zwykłych drogach poza miastem, były to okolice 6 litrów, na ekspresówkach 7-7,5 litra, a przy prędkościach autostradowych 8 litrów. Czyli nie jest źle, ale wyniki jakieś spektakularne też nie są w świetle tego, co komunikuje Mazda. System inforozrywki w CX-30 zmienił się wraz z liftingiem, zyskał nowe oprogramowanie, ale przede wszystkim większy ekran. Wciąż nie jest ogromny, bo jest mocno panoramiczny i też daleko od głowy kierowcy, ale 10,25 cala względem 8,8, które było kiedyś, to ogromna różnica w komforcie użytkowania. Wciąż jednak mamy tutaj obsługę przy pomocy pokrętła i dobrze, że Mazda nic w tym nie zmieniała. To pokrętło można obracać, wychylać, wciskać. Są też dodatkowe przyciski do przełączania się po najważniejszych modułach. Jest dodatkowe pokrętło dla systemu audio. Jest to bardzo ergonomicznie zaprojektowane. I powoduje, że obsługa tego systemu wymaga często mniej uwagi niż gdyby trzeba było dotykać ekranu. Interfejs ten wymaga przyzwyczajenia, ponieważ jest mocno odmienny od tego, do czego właśnie przyzwyczaiły nas smartfony czy tablety, ale wszystko jest tutaj logicznie pomyślane, ponieważ każde właściwie menu oparte jest o listę przystosowaną do pokrętła, przywijaną góra-dół poprzez obrót tego pokrętła, więc bardzo łatwo można się w tym wszystkim połapać. Ustawienia są bardzo rozbudowane, no ale właśnie dzięki temu, że to wszystko jest tak dobrze zrobione pod kątem sposobu obsługi, nie ma najmniejszych problemów, aby się w tym wszystkim połapać. Mamy integrację z smartfonami poprzez Android Auto i Apple CarPlay. Jest też duża szybkość działania. Ten ekran ma bardzo dobrą jakość wyświetlonego obrazu, więc jest to inne zdecydowanie podejście niż w większości rynku, ale zdecydowanie moim zdaniem nie gorsze, a jeśli chodzi o to rozpraszanie uwagi, wręcz lepsze. Ekran wyposażony jest w warstwę dotykową, tylko uaktywnia się ona dopiero po podłączeniu smartfona przez Android Auto i Apple CarPlay i w sumie dobrze, ponieważ ten akurat interfejs nie jest dostosowany do sterowania pokrętłem, a tak jest zdecydowanie wygodniej. Jedyny problem może być z tym, że jednak ten ekran dosyć daleko i trzeba do niego dosyć wyraźnie sięgać. Panel klimatyzacji w CX-30 jest w pełni fizyczny i nie mam żadnych zastrzeżeń do tego, jak został zaprojektowany pod kątem ergonomii. Zastrzeżenia mam za to do zegarów, są one częściowo elektroniczne, po boku mamy fizyczne tarcze, na środku jest ekran, przyznam świetnie wkomponowany w otoczenie, ale ma on zbyt małą funkcjonalność, znaczy można sobie wyświetlić na środku średnie spalanie, informacje z asystentów bezpieczeństwa i to by było na tyle. Są też dodatkowe informacje po boku i te wszystkie najważniejsze rzeczy są łatwo dostępne, ale jednak chciałbym mieć na przykład informacje też z systemu audio albo 2 komputery podróżne ze średnim spalaniem, a tego brakuje i jest po prostu zbyt prosto, jak na dzisiejsze standardy. Przy takiej funkcjonalności jeden przycisk odpowiadający za komputer jest wystarczający. W jego sąsiedztwie z lewej strony mamy sterowanie telefonem, a także systemem audio. Z prawej strony obsługuje się aktywny tempomat i bardzo wygodnie jest to rozplanowane. Kierownica sama w sobie moim zdaniem jest trochę zbyt duża. Podłokietnik w CX-30 ma na środku przeszycie. Przyznam, że mniej mi to przeszkadzało niż się spodziewałem, ale wciąż nie jest to moim zdaniem zdecydowanie coś potrzebnego w takim miejscu. Pod nim mamy sekcję ładującą, jest łącze 12V, 2 porty USB-C, jest także taka przegródka, którą można sobie zmieniać pod kątem lokalizacji i lepiej aranżować przestrzeń. A z tyłu żadnych USB nie ma, albo jak nie znalazłem, ale szukałem mocno i też na stronie Mazdy nie widziałem żadnych informacji o USB z tyłu, co jest dużym minusem, to znaczy jeszcze w 2019 roku zrozumiałbym to, ale po liftingu zdecydowanie jakieś 2 tutaj porty powinny się znaleźć.
Pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego ma standardową bryłę dla Mazdy, to znaczy nie jest on zbyt duży, jest nadspodziewanie lekki, jak na swoje gabaryty, czuje się, że w środku sporo przestrzeni jest pustej, jest też obły, więc ok, wypada w kieszeni. Wykonany został z dosyć przeciętnej jakości czarnego plastiku, podatnego na różne mikrozarysowania. Patrząc przez frontową szybę w CX-30, która jakoś mocno nie opada, bez problemów dostrzec można maskę. Mamy też tutaj niezbyt długie podszybie, więc jest ok. Widoczność na boki jest też dobra. Z tyłu jest najgorzej, ponieważ tam pomimo nawet dodatkowej szybki, słupek poprzekątny jest masywny, tylna szyba jest wysoko poprowadzona i niezbyt duża. Kamery w systemie 360 stopni w testowanej Mazdzie mają świetną jakość. Dostajemy tutaj wysoką rozdzielczość oraz dużą płynność, więc z klarownością obrazu nie ma problemów, ale już abstrahując od tych kwestii użytkowych, chciałem jeszcze powiedzieć, że naprawdę przyjemnie obraz z nich wygląda. Są nasycone kolory, wysoka rozpiętość tonalna. No, czuję się tu taką smartfonową obróbkę obrazu, aby był on przyjemniejszy dla oka. Do pełni szczęścia brakuje tylko usunięcia tych grubych, nieestetycznych kresek oddzielających poszczególne kamery w widoku z lotu ptaka. Też ekspozycja, jak widać w tym przypadku, czasami mogłaby być pomiędzy tymi kamerami bardziej spójna. Wymiary CX-30 to 439 cm długości i 179 cm szerokości, więc mamy tutaj do czynienia z autem przyjaznym w mieście pod tym kątem. Układ kierowniczy testowanej Mazdy został stworzony jednak bardziej do jazdy w trasach, bo kierownica stawia w nim wyraźny opór, również gdy jedzie się wolno. Nie jest on taki, że ktoś się zmęczy, ale nie czuje się tutaj żwawości i lekkości znanej z wielu trochę mniejszych samochodów. Zwrotność z kolei jest adekwatna dla nadwozia poniżej 4,5 metra. Podczas jazdy czułem, że CX-30 odżywa, gdy zakręty pokonuje się z większymi prędkościami, bo jak na Mazdę przystało, mamy tutaj ponadprzeciętnie udany układ kierowniczy, w którym wspominany większy opór dobrze sprawdza się na krętych drogach, dodając pewności prowadzenia, a uzupełnieniem tego jest dobra precyzja. Dzięki tym cechom CX-30 naprawdę fajnie jeździ się w dynamiczny sposób. Nie mówię, że ten model ma duszę sportowca do szaleństw, ale po prostu, tak jak większość crossoverów, są to dosyć mydłe twory, aby po prostu dotrzeć z punktu A do punktu B. To testówka, chociaż wciąż jest podwyższona i przez to trochę przytemperowana względem na przykład Mazdy 3, to jest wciąż propozycją dla osób, które lubią jeździć samochodem. Zawieszenie CX-30 ma dobrze zbalansowane, amortyzatory na mniejszych nierównościach nie hałasują, też skutecznie sobie z nimi radzą, w czym pomagają opony, które przy maksymalnie 18-calowych felgach w tym modelu są dosyć grube. Na większych nierównościach nie ma bujających całym nadwoziem reakcji, dzięki czemu przechyły podczas jazdy w dynamicznym, ale rozsądnym stylu nie są problemem. Zarazem nie jest za twardo, zatem doświadczenie z jazdy testowaną Mazdą jest spójne. To znaczy nie jest to kanapowóz, ale zwykły, mniejszy crossover, który ma dobrze jeździć na tyle, na ile bycie zwykłym, mniejszym crossoverem na to pozwala. W kabinie CX-30 nie ma żadnych dekoracyjnych źródeł światła, a coś moim zdaniem powinno być, chociaż w tych topowych wersjach, nie mówię o żadnych kolorowych, takich ostrych elementach, ale jakieś rozproszone na pewno by tutaj dodały trochę uroku. Na plus za to tej kabinie, gdy jest ciemno, zaliczę bardzo dobre wkomponowanie się centralnego ekranu na zegarach. Tak jak w kamerze gołym okiem również praktycznie nie widać, że on tam w ogóle jest, ta czerń jest naprawdę ok. Też dobrze wypada fakt, że wszystkie przyciski i przełączniki doczekały się swojego źródła światła. Przednie światła w CX-30 mają charakterystyczny dla Mazdy cienki profil, pierścień, a także coś, co nie jest powszechne w autach tej marki, czyli fajny wzorek na boku. Kierunkowskazy umieszczone zostały nisko, mogłyby być moim zdaniem wyżej, mają one ciekawy efekt działania. To znaczy szybko się zapalają i powoli gaszą. Efekt ten obecny jest wszędzie w CX-30, też w bocznych lusterkach. Z tyłu mamy w światłach pozycyjnych nawiązanie do tego, co spotkać można z przodu i ogólnie światła w testowanym modelu według mnie wyglądają naprawdę ładnie, a kierunkowskazy nadają im unikalności. To znaczy teraz BMW ten efekt skopiowało, no ale fakt zostaje, że Mazda była pierwsza i wciąż jest on ogólnie rzadko spotykany w samochodach.
Tak działające kierunkowskazy to jedna z rzeczy, która została wprowadzona do CX-30 wraz z liftingiem. Matrycowe światła, które znalazły się w egzemplarzu testowym, mają za zadanie tak sterować wiązką, aby wycinać inne pojazdy znajdujące się przed nami, a zarazem możliwie często doświetlać drogowymi resztę pola widzenia. Wygaszanych stref trochę jest i podczas jazdy można dostrzec, jak poszczególne z nich pracują, ale ich ilość nie jest też jakaś bardzo duża, więc krawędzie świetlnego tunelu przesadnie ostro zarysowane nie są, przy czym wciąż jest ok, bo Mazda tworzy bezpieczny margines wokół innych pojazdów. Też bardzo dobrze na nie reaguje, bo gdy jakieś obce reflektory pojawiały się na horyzoncie, to szybko wygaszany był środek i też nie zdarzały się sytuacje, aby komputer przeoczył jakiś samochód, więc nie musiałem poprawiać pracy systemu. Jedyna dziwna rzecz w tych LEDach to chwilowe wygaszanie prawej strony, gdy nie było to konieczne, bo był tam na przykład las. To wymaga poprawy, ale jako że nie pogarsza bezpieczeństwa korzystania z tych świateł, to nie wpływa na moją ogólną, bardzo pozytywną ocenę tego rozwiązania. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki minimalny zapas wolnej przestrzeni. Nad głową sytuacja wygląda podobnie, konkretnie się prostując nawet, mam jeszcze taki niewielki margines od podsufitki. Tunel środkowy jest w testowanym modelu w dużym stopniu wystający. Na tylnej kanapie znaleźć można rozkładany podłokietnik. Pojemność bagażnika to 430 litrów. Dostajemy tutaj umiarkowanie wysoki próg załadunkowy. Otwór jest spory, ale niezbyt szeroki. Mamy także regularne kształty. Po bokach w kufrze, poza niewielkimi kieszeniami w nadkolach, nie ma żadnych praktycznych dodatków. Podłoga jest składana w ciekawy sposób. Można ją też łatwo zdemontować i zobaczyć chociażby pod tą właściwą już podłogą zestaw naprawczy oraz element systemu audio firmy Bose. Po złożeniu oparć w drugim rzędzie i w sytuacji, w której jednak ta demontowalna półka w bagażniku jest obecna, dostaje się płaską podłogę. Podsumowując, CX-30 to auto, które mocno różni się od konkurencji, czy to sposobem obsługi, silnikiem, czy też trochę tym, jak został pomyślany układ kierowniczy. I biorąc pod uwagę, że rozwiązania, które Mazda proponuje, są dopracowane, to nie mam z tym najmniejszego problemu i cieszę się, że jest marka oferująca klientom taką alternatywę. CX-30, abstrahując już od odmienności, jest po prostu udanym crossoverem, takim, którym miło się jeździ. Gdybym myślał o tym modelu dla siebie, to nie wiem, czy zdecydowałbym się na silnik Skyactiv X, bo różnica względem wariantu 150 koni to 10 000 złotych, więc nie jakaś przepaść, ale w mieście słabsza jednostka też powinna wystarczyć, a zaoszczędzoną kwotę wolałbym wydać bardziej na przykład na automatyczną skrzynię biegów. I to wszystko, co przygotowałem o CX-30. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carlis Polska ich ofercie. Jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!